Volkswagen Tiguan 2023 1.5 TSI DSG w dosyć niespotykanej wersji. Zaraz Wam go przedstawię i porównamy sobie go z innym Tiguanem, również w 1.5, tylko że w trochę biedniejszej wersji, dokładnie biedniejszej, o 20 000 tańszej. Przed Państwem lampy IQ LED. Samochód w tej konfiguracji w białej perle wyceniony na 188 000. 18-calowe felgi. Zajrzyjmy do środka. Zobaczcie, jak Wam się podoba takie zestawienie kolorystyczne. Tutaj miękkie tworzywa, materiał ekoskóra. Boczki wyłożone welurem. Szkoda, że białe. Nie wyobrażam sobie, jak to będzie wyglądać na dłuższą metę. Oświetlenia pod drzwiami, w lusterkach side assist, lusterka podświetlane oraz kamery systemu 360 stopni, czyli jest kamera z przodu, są kamery w lusterkach. Fotele manualne z regulacją oparcia lędźwiowego, natomiast bez elektryki. Musimy sobie ręcznie się posiłować. Tutaj jeszcze dodatkowy przycisk do otwierania elektrycznie unoszonej klapy. Kierownica z systemem Travel Assist, czyli pojemnościowa. Tutaj mamy przycisk do Travel Assist, czyli jest pełny pakiet asystentów. Tak jak wcześniej wspomniałem, automatyczna skrzynia biegów. Podłokietnik regulowany na wysokość, biała skóra, no też słabo według mnie. Schowek do dwa dosyć duże pojemne cup holdery. Ładowarka pojemnościowa, 2 wyjścia USB-C, wyjście na gniazdo zapalniczki. Cyfrowa, dotykowa regulacja poziomu nawiewów. Ani jednego przycisku tu nie mamy, natomiast zostawili fabryczne pokrętła. To jest spoko sprawa. Ekran multimediów nie jakiś ogromnie wielki, nie wystający ponad szybę, żeby wszyscy nas widzieli, że jedziemy takim i takim. System tutaj oświetlenia jest bardzo zbliżony do tego, jaki jest oferowany w Varonie na przykład, tylko że jest dłuższa ta przestrzeń i tutaj mamy dodatkowy schowek na okulary. Dodatkowo tutaj na podszybiu mamy dodatkowy schowek na jakieś tam rzeczy, też wyściełany. O, radio się włączyło, przepraszam. Wyłączamy. Dodatkowo schowek, miękkie otwieranie, podświetlany, chłodzony, ale już niestety żywy plastik, bez wyściółki. Fotele to jest Alcantara, nie jest to skóra. Natomiast tak jak tutaj mówię, wszystko jest miękkie, każdy element. I tutaj na dole żywy plastik. No taki w dotyku średni, ale zapowiada się, że będzie na dłuższą metę dobrze znosił upływ czasu. Start-stop możemy z przycisku wyłączyć, to jest jeszcze zasługa tego, że to jest auto starszej generacji. Auto hold elektryczny, ręczny. Start-stop tutaj mamy z przycisku. Łopatki na kierownicy, Travel Assist i asystenci z przycisków. Dodatkowy schowek w tym miejscu. Pokażę Wam. Tak, tutaj mamy blokadę drzwi. Tutaj mamy przycisk otwierania elektrycznej klapy. Niestety nie da się zamykać tym samym przyciskiem. Nacisnąłem otwieranie. Klapa z dźwiękiem otwiera się. Siłowniki. Mamy tutaj dodatkowe światełko również i jest przycisk zamykania klapy. Tak, podświetlany. Tutaj jest fajny system rozwiązany, niestety nic nie widać. Jest jedna lampka tylko. Jest system składania foteli, oparć, ale tutaj jest ta podwójna podłoga i tu są takie uchwyty montażowe.
jak widzicie, można sobie ją zablokować na wysokości. Pełnowymiarowe koło dojazdowe, czy nie? Niestety nie, jest to dojazdówka 145/85 na 18 i mamy też system składania oparć z kabiny i lecą nam w dół. Pokażę Wam, ile jest miejsca z tyłu. Zamkniemy klapę. No fajne wstawki chromowane, nie rzuca się to w oczy, chociaż ma udawać wydechy, ale nimi nie jest oczywiście. Oczywiście kamera ze spryskiwaczem z tyłu, wszystkie lampy w systemie LEDowym, IQ LED. Pokażę może z tyłu. Drzwi i progi drzwi są osłonięte razem z uszczelką. Spoko, ale znowu tutaj też kolejny mankament. Białość, białe drzwi i wyściółki. Przy dzieciach nie do pomyślenia. Natomiast tak, tutaj są twarde plastiki szorstkie i tutaj już jest ten zwykły klasyczny volkswagenowski, taki sam jak w Seacie. W zasadzie też mam plastik. Tu jest jedynie miękko i tutaj przyciski mają takie wstawki chromowane. Fajnie to wygląda lepiej. Tutaj przed wejściem jest jakiś schowek. Fotele można regulować, przesuwanie kanapy. Już Wam pokażę. Tutaj się bierze i możemy fotel przesunąć. Uzyskujemy wtedy jeszcze więcej przestrzeni bagażowej. Możemy też zsunąć na potrzeby. Oczywiście oparcie, jak widzicie, jest regulowane w poziomach. Do tego mamy podłokietnik z cup holderami. System nawiewów na drugi rząd siedzeń. Dokładnie taki sam jak w Seacie Ateca. Mamy regulację też w sposób cyfrowy niestety i wyjście na gniazdo zapalniczki. W fotelach ciekawie rozwiązana opcja schowków tutaj na smartfona oraz dużej kieszeni. Miejsca jest pod dostatkiem, nie będę się tutaj gramolił, no ale ta biel jest trochę taka jakby niepraktyczna. Jeszcze tu ostatni rzut. Oczywiście chromowane listwy. Taki wyróżnik. Listwy tutaj przy wsiadaniu, listwy progowe. I tutaj mamy jeszcze taką dodatkową siatkę na przykład smartfona. Fotele nie najgorsze, natomiast ta biel chyba jest dyskwalifikująca, przynajmniej w moim wypadku. Cena tego samochodu to jest 188 000 złotych. Przed nami drugi egzemplarz Tiguana w wersji o 20 000 tańszej. Zaraz Wam powiem dlaczego. A dlaczego jest według mnie trochę lepszym rozwiązaniem niż tamten na dopasie, ale właśnie z białym wnętrzem. Tutaj mamy felgi 17, 215, 65, 17. Te tarcze hamulcowe już wyglądają na spore w nim. I też 1.5 TSI. Natomiast jest to silnik DXDB, czyli 2023 rok Evo 2. Siłownik maski. Nie ma osłony na nim. To jest zadziwiające, że nie ma na nim osłony. To mnie też ciekawi, czemu z tego zrezygnowali. Czyżby za duży wydatek temperaturowy, ale też może właśnie cięcie kosztów. Jak widzicie, 168 750 to wersja. Pokażę Wam, jak się prezentuje. Kolor taki grey, szary. Zwykły reflektor, to nie są IQ. A zobaczcie, listwa chromowana przez całe auto, natomiast listwy drzwiowe nie są chromowane. Tutaj tak samo relingi są zwykłe czarne. Ale zobaczmy, otwórzmy drzwi. Nie mamy systemu Side Assist. Niestety nie mamy też systemu oświetlenia ani kamer. O, jak listwa odstaje. Jak to wygląda w aucie, w salonie. Tu idą równo, ale tam odstaje. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Jest system bezkluczykowy. Już w tej wersji, w tej klasie aut już nie użyjemy kluczyka nigdy chyba raczej. I to jest tak. Tu mamy tak samo miękkie plastiki, natomiast czarne wykończenie. Materiał skórka.
Tutaj to, co mówiłem wcześniej, fajnie, że jest w czarnym, w czarne wnętrze. Natomiast tutaj taki urok doposażenia samochodów przez salony samochodowe. Gorsza wersja wyposażenia, ale lepsze fotele Ergo Active, regulowane elektrycznie, podnoszone na wielu płaszczyznach z wysuwanym pod nóżkiem, jakby to nie zabrzmiało, przesuwane elektrycznie. Oprócz tego w aucie auto nie posiada Travel Assist, więc jest to biedniejsza wersja. Nie posiada tutaj przycisku, nie posiada pojemnościowej kierownicy, ale raczej to nie jest zarzut. Z tym też można jeździć, też ma dużo funkcji, dużo asystentów. Natomiast właśnie robotę robi ta czarna tapicerka. Robotę robią te fotele, które są mega ultra ergonomiczne. Przejdźmy dalej. Miejsca jest potworna ilość. Nie wiem, czy to widać. Wsiądę. Ale tutaj jak ja siedzę i mam 1,80 m wzrostu, to trudno mi jest dosięgnąć drugiego rzędu foteli. Oświetlenie LEDowe niewiele daje, nie jest zbyt mocne, natomiast coś zawsze widać. Biała podsufitka, czarny dół. Oczywiście cykorłapki wszędzie, to jest standard w tej klasie. Z tyłu niestety, tak jak wcześniej wspominałem, wykończenie jest już twarde. Tutaj jest taki element połyskujący a la carbon. Nie najgorzej to wygląda. Oczywiście podłokietnik z tyłu również mamy z cup holderami. Miejsca jest potężna ilość. To jest, jeżeli chodzi dla rodziny 2+2, już jakbyśmy mieli nastolatków, to jest wystarczająca w zupełności ilość. Miejsca jest. Tutaj jest tunel dosyć głęboki. Podłokietnik regulowany na wysokość. I tu zobaczmy, również mamy to radio z przyciskami, z pokrętłami, natomiast klimatyzacja zostaje taka sama. Praktycznie większość rzeczy nie zmienia się w porównaniu do modelu 20 000 droższego. Z czego tutaj zrezygnowano w zasadzie? Z tych elementów wykończenia wnętrza, z elektroniki, czyli side assist, kamery 360, podświetlenie ambientowe i elektrycznie. Zrezygnowano również z elektrycznie otwieranej klapy. Tu tą ciężką klapę musimy sobie otworzyć ręcznie. I zobaczcie, w tej wersji nawet nie ma tutaj tej lampki, o którą zwracałem uwagę wcześniej. Natomiast bagażnik przystępny, myślę, że około 550 litrów. I za te 168 000 jest to chyba opcja godna bardziej polecenia niż wydać 190 000 na tamtego białego w perle. Aczkolwiek to jest wszystko kwestia gustu i nie wiem, ja bym się chyba zdecydował na tego, albo w takiej wersji kolorystycznej z takim wnętrzem doposażyłbym w brakujące rzeczy, czyli elektryczną klapę, asystentów i dodatki. A wy, co wy na to? Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, cześć!